No witajcie moi mili, w dzisiejszym odcinku bardzo nietuzinkowy samochód w bardzo ciekawej specyfikacji. Ale to jest maszyna 4,9 metra długości, 2100 kg, mega bogate wyposażenie. W ogóle ja pierniczę, jaka prezencja. Jest elegancko, ale też zadziornie dla takiego lorda, który jednak czasami kogoś by zwyzywał przez otwarte okno. Oczywiście właściciel tego samochodu absolutnie tak nie robi, pełna kultura. Ten samochód ogólnie chciałby właściciel sprzedać. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Aktualnie chciałby się przesiąść na coś zupełnie innego, bo Mercedesa S-klasę Coupe. Wiecie, motoryzacja, tak jak już wam wiele razy mówiłem, ma różne smaki i warto sobie po prostu wszystkiego degustować. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, myślę, że skoczymy też na próbę autostradową. Za mną stoi Range Rover Sport w bardzo bogato wyposażonej wersji HSE, uwaga, z 2-litrową turbodoładowaną benzynką pod maską, 300-konną. Tak jest, wielu to może zaskoczyć, że Range Rovery Sport wychodziły w takiej wersji, bo przecież jest to kawał samochodu, a 2-litrowy silnik pod maską 4-cylindrowy, ale spokojnie, jest ok. Gdyby obok nas stanął, nie wiem, Grand Cherokee, na przykład 5.7 Hemi ponad 350-konny, to wielu to może zaskoczyć, ale takim Range Roverem 2.0 turbo byśmy z nim lecieli łeb w łeb. Auto z 2018 roku, także jest to już polift i generalnie no ostro to widać, szczególnie po zderzakach, po różnych takich akcentach. Polift generalnie w tych Range Roverach wygląda tak, jakby, no nie wiem, jakby wziąć taką BM-kę i dać jej w standardzie M-pakiet. O, tak rasowo, sportowo. Zobaczcie tutaj jakie wlociki na masce. Tutaj obok też. Akurat te dwa wloty są fejkowe, ale dobrze wyglądają, ej. W ogóle to jest tak, że Range Rover Sport drugiej generacji pojawił się na rynku. Później wprowadzono Velara i robiąc lifting Range Roverowi Sport właśnie jakby nawiązywano do velarowskich takich kształtów i detali. Maszyna wygląda lżej, tak bardziej sportowo, już nie musimy codziennie chodzić w garniturze, jak jeździmy takim Range Roverem. Wiecie, z drugiej strony no, w dresiwie, tak. Chyba że w jakimś Lagerfeldzie. Osobiście strasznie mi się podobają Range Rovery, właśnie te świeże. Wielkościowo jest to mniej więcej BMW X5 i pamiętajmy, że Range Rover Sport jest troszkę mniejszą odmianą Range Rovera, właściwie taki Range Rover po prostu. Jest to największy range. Kiedyś był na kanale z 5-litrowym V8 pod maską z kompresorkiem. Powiedziałem, jakbym mówił o Golfie dwójce G60 z kompresorkiem. Tak naprawdę to było kawał bydła, 250 chyba lecieliśmy nim. Jest próba autostradowa na kanale, ale taki Range Rover Sport, czy ja wiem, czy aż tak odbiega od tego, że tak to nazwijmy, głównego Range Rovera? Na pewno jest znacznie tańszy. No patrzcie, 2018 rok i taki wóz, to niecałe 100 000 kilometrów przebiegu, 170 000 złotych jakoś? Ale dobra, jeszcze powracając do wyglądu zewnętrznego, no zobaczcie, tutaj mamy na dole radarki, tutaj wszędzie widzę są prawdziwe wloty, a gdzie nie ma wlotów, no to są elementy oświetlenia. Reflektory oczywiście LEDowe, wycinające. Zobaczcie, jak one tutaj nam nachodzą. Range Rover to generalnie taki luksusowy Land Rover. Land Rovery są bardzo dobrymi samochodami w teren, ale Range Rover jak najbardziej w błotku też będzie sobie radził. Chociaż gdy patrzymy tak na ten samochód, zobaczymy taki na przykład spoiler, właśnie te wszystkie dokładeczki, pomyślimy, oj, chyba pic na wodę. Ale nie, to naprawdę nie pic na wodę. Range Rover, myślę, że to jest tylko kwestia opon i możemy się pchać. Tylko z drugiej strony, czy nam nie będzie szkoda tak pięknego samochodu, ale myślę, że takie Range Rovery Sport to raczej w offroad no, potrafią, ale rzadko się wybierają. Perłowy, szary, taki grafitowy lakier, ale również mamy tu urozmaicenia. O, czarne w połysku. Czy to właśnie progi, czy tutaj wokół okien, o, te wypełnienia. Czy tutaj ta dolna część zderzaka, felgi fajnie do tych elementów pasują. Felgi 21-calowe, rozmiar opon 275×45. Jezu, kawał koliska, skubaństwo. Ale przy takim aucie, czy ja wiem, czy te 21 cali to tak dużo? Raczej myślę tak optymalnie, w sam raz. Samochód ma oczywiście pneumatyczne zawieszenie, no chyba Range Rovery Sport wszystkie miały, Velary nie. W zasadzie Velary to w ogóle nie wiem, czy miały pneumatyczne zawieszenie, no i jeszcze tutaj lampy z tyłu. Otworzymy sobie bagażnik. Klapa jest otwierana elektrycznie. Można ją otwierać za pomocą gestu. W ogóle dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego. Ciekawe, jak tutaj jest liczona przestrzeń bagażowa. Czy to do jej rolety, czy troszeczkę wyżej, bo w papierach widzę tutaj 780 litrów ze złożoną kanapą to nawet pod 1700. A gdy tak spojrzymy, no jest tutaj kawał bagażnika. Tym bardziej, że jak zajrzymy pod spód,
No to proszę, tutaj pełnowymiarowe koło zapasowe jeszcze się mieści. No nie, i w sumie z tą przestrzenią faktycznie może być takie prawie 800 litrów. Range Rovery charakteryzują się bardzo fajnymi materiałami w środku, są pięknie wykończone, nawet w bagażniku. Proszę, mamy tutaj hak. Mamy też opcję podnoszenia i obniżania tyłu samochodu. No wiecie, mamy coś, co chcemy załadować i chcemy niżej auto, niżej bagażnik, no to nie ma problemu. Zamykamy i przestrzeń pasażerska z tyłu. No ładnie, ale też oczywiście nie musimy tutaj trzaskać, bo jest tutaj dociąganie również i przestrzeń pasażerska z tyłu. Panie, jak w samolocie jakimś. Proszę, panorama, ekrany tutaj z tyłu w zagłówkach. Skórka Windstor, tak jakoś się ona nazywa w Range Roverach. Jak coś, to możecie mnie poprawić w komentarzu. Prawdziwa skóra. Kanapa z tyłu jest podgrzewana. Tutaj z tyłu, proszę, HDMI, USB. A jak tam sytuacja z boczkiem drzwiowym? Tutaj jest naprawdę mięciutko. Fajnie, że jest to taki jeden element. Takie jakby wciśnięte są te głośniki. Meridian, 19 głośników audio ma tutaj, pięknie gra. Szczerze mówiąc, lepiej niż Bowers & Wilkins u mnie w BMW 5. Tutaj jest też miękko, skóry. Tutaj już zaczyna się robić twardo, ale szczerze, tutaj siedzi się tak wysoko, że właściwie ta część może być twarda. No to nie wiem, to już tak jakbyśmy tutaj na przykład mieli mieć skórą coś obszywane, to jest niepotrzebne. Też tutaj jest oczywiście twardo na dole. Tam nie wiem, te elementy są twarde. Tutaj blenda głośnika. Taka aluminiowa listwa, ale to jest zimno, takie sprawia wrażenie mega solidnego. Kanapa z tyłu, z tego co widzę, jest regulowana. No musiałem sobie pomóc drugą ręką. Teraz widać, jak tutaj jest rozłożona. Proszę bardzo, różnica. No wejdziemy do środka, zobaczymy, ile tu jest miejsca. No patrzcie, nie jest to ten główny, największy Range Rover, a Range Rover Sport. Chociaż czy ja wiem, czy tutaj ze Sportem jest wiele wspólnego, raczej ja bym to Range Rover Luxury nazwał. Dwumetrowiec za dwumetrowcem mieści się tutaj bez większego problemu. Miejsca na nogi, miejsca na głowę jest tutaj sporo. Wygodnie się siedzi, czujemy, że siedzimy w takim konkretnym SUV-ie po prostu. O, tak się jedzie. Podłokietnik zintegrowany razem tutaj ze środkowym zagłówkiem. Zupełnie tak jak w E60. Uchwyty na kubeczki też tutaj bajerne, takie aluminium. Proszę. Tutaj cyk. O kurczę, i nawet jest tutaj pilot do multimediów. No mega. Proszę bardzo, wybieramy wyświetlacz, lewy, prawy, sterujemy. Ja pierniczę. Przyjemna ta skórka. W ogóle zobaczcie, tutaj mamy podłokietnik i przednie fotele mają dodatkowe podłokietniki. I kabina pasażerska z przodu. Coś pięknego. Tradycyjnie, klasycznie. Jest to nowoczesny samochód, ale po prostu zachowano tutaj to... Co zachowano? Jakby to ująć? Taką jakby klasę chyba. Oczywiście jest tutaj keyless, nie muszę przecież tego mówić chyba. Jakieś blind spoty, inne duperele. Zwróćcie uwagę na ten panel, jaki on jest w ogóle ładny. Głośnik. Tutaj jakieś głośniki. Boczek drzwiowy z przodu tak samo jak z tyłu. Tutaj u góry jest mięciutko, a tutaj ta dolna część na nogi taka, no to już będzie twarda. No nie no, wnęka po tej stronie jest miękko wykończona. Fotele elektrycznie regulowane, podgrzewane, wentylowane. Taka poduszeczka. Boże, ślicznie to wygląda. Nie wiem, czy mieliście okazję na żywo oglądać takiego Range Rovera, ale naprawdę zdjęcia, czy nawet film może tego nie oddać. Tutaj proszę, jaki emblemacik. W ogóle Range Rover Sport drugiej generacji jest lżejszy od Range Rovera Sport pierwszej o 400 kg jakoś, ponieważ wiele tutaj elementów po prostu jest aluminiowych. I ogólnie ten poprzedni chyba był na ramię, ten już nie. Także można powiedzieć, ten poprzedni był no troszeczkę taki starodawny. Tutaj już normalnie nowoczesny wóz, taki typowy SUV. Fajnie się nawet prowadzi. Oczywiście bądźmy obiektywni, no nie będzie to BMW M5, ale jak na SUV-a. Że tak powiem, nie dygamy się przed każdym zakrętem, tylko sobie wchodzimy. Pozycja za kierownicą bardzo dobra. Czy to ktoś będzie miał 160 czy 190 cm wzrostu? Będzie ok. Będzie poprawnie i komfortowo. Odpalimy sobie maszynę, bo już troszkę gorąco. Widok z perspektywy kierowcy. Od razu nam w oczy rzuca się head up. Widoczność jest tutaj naprawdę bardzo dobra. Kamera cofania, czujniki parkowania, przód, tył, deska rozdzielcza. Cała jest obszyta i jest to naprawdę mięciutkie wszystko. No świetne to wszystko sprawia wrażenie. Ja pierniczę, nawet tutaj, zobaczcie, ile to się pod palcem ugina. No cały ten taki panel, to wszystko jest w beżowej, miękkiej skórce. Tu kolejne blendy na głośniki, tutaj też jest głośnik, tutaj. W suficie, po lewej, po prawej i tutaj również. Ja pierdzie. I co z tego, że to jest w ogóle 2.0 pod maską? W ogóle
O osiągach sobie porozmawiamy, bo radzi sobie ten samochód dość. Ale kurczę, większość użytkowników takich Range Roverów przecież nie będzie testować prędkości maksymalnych. Raczej tutaj wsiądzie i będzie się rozkoszować tym wszystkim, ale tutaj będzie chyba mrygało to w kamerze. No wiecie, taka technologia ekranów. Ekrany mamy tutaj 3. Może zaczniemy sobie od tego. No tu ekran robimy w innej technologii, bo już nie mruga w kamerze. Menu, no to mamy podróż, pomoc dla kierowcy, multimedia, info o pojeździe, ustawienia pojazdu, wyświetlacz HUD. To możemy sobie tutaj w sumie zmienić. Pokażę Wam. Takie są ustawienia zegarów. Multimedia. Zły przycisk naciskałem. Zegary po bokach tradycyjnie sobie zostawimy. Kierownica czteroramienna. Też ciekawie ona tutaj wygląda. Nie ma żadnych podcięć i bardzo dobrze. Wprawdzie może z nazwą Sport się to troszkę gryźć, ale ten samochód nie służy do sportowej jazdy. W ogóle nawet nie kusi za bardzo. Wyjdziemy w ten sposób. Troszeczkę to trzeba się nauczyć, ale wszystko jest jasne. Audio. Tak możemy sobie to podgłaśniać, ściszać, ale też przyciskając. Nawet wygodne. Tutaj mamy tempomat aktywny, asystent pasa ruchu, podgrzewana kierownica i tu jeszcze po środku 2 ekrany LCD. Idziemy sobie w ogóle w jedną rzecz tutaj. Lekki lag tutaj jest, ale to już jest nowy rodzaj multimediów, nie tak jak był ostatnio w Jaguarze F-Type. Motyw wyświetlacza, no to możemy sobie jasno ustawić, tak jak teraz na auto, czy tam ciemno. Nawet te ciemno bardziej tutaj chyba pasuje do tego wnętrza. W sumie możemy sobie zostawić, bo mniej ta chyba mruga. Ja pierdzielę, że nawet tutaj tapeta jest do wyboru, ale nie to chciałem Wam pokazać. No właśnie, pochylenie ekranu, proszę. To można sobie też ustawiać, jak nam pasuje. To jest nasz taki główny ekran, jak wciśniemy w domek. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze na dole takie skróty. Ja wiem, troszeczkę to się błyszczy. Na żywo jest lepiej, chociaż ogólnie jest błyszczący ten ekran. Tutaj również. Można byłoby sobie jakąś matową folię nakleić, ale no tak zrobiono ten samochód po prostu. Czekajcie. Na D sobie damy i teraz nam się włączy funkcja offroadowa. Czy jak to się robiło? Dobra, zaraz do tego powrócę. Tutaj mamy drugi ekran. Klimatyzacja, fotele, podgrzewanie, wentylowanie. W ogóle to jest ciekawe, bo tak, ale gdy mamy ten główny ekran, tutaj temperaturkę regulujemy, ale wciskamy i na przykład wentylację odpalam. To jest nawet spoko rozwiązane. Podgrzewana przednia szyba, tylna. Normalnie w szybie tutaj są włókna. No i tutaj mamy tryby jazdy, ustawienia. Wyświetlacz, klimatyzacja. Tryby jazdy możemy zmieniać sobie za pomocą tego pokrętła też. Tutaj się podnosi i obniża zawieszenie. Co ciekawe, jak się wyjdzie z tego samochodu, to automatycznie on się cały obniża, ale możemy go w sumie sobie podnieść. No zobaczycie, jak będzie wyglądał. Tam sobie na P. No, niech się podnosi. No i tutaj tryby jazdy to generalnie Eco, komfort, program komfortowy, trawa, żwir, śnieg, błoto i kolejny i piasek. W trybie offroadowym już tutaj od razu nam się coś takiego pojawia. Czekajcie, zrobimy sobie kółko po parkingu. Jak to się odpalało? Kurczę. Nie wiem, akurat teraz do tego nie mogę powrócić. No po prostu jakichś warunków tutaj nie mam spełnionych. W coś bym musiał wejść. Ale pojawiają się tutaj różne kąty, różne takie opcje offroadowe. Dobra, przejdźmy. Tunel środkowy. I też to wszystko jest takie, błyskotka. Uchwyty na kubeczki, też ten bajer aluminiowy. Tutaj obok takie poduszeczki i zobaczcie na to. Tu jeszcze mamy schowek. Tutaj proszę, wejście 12V. Cały jest on miękko wykończony. Zamykamy. Tutaj też, w ten sposób. I podłokietnik, proszę. Dla mnie Range Rover coś nowego, muszę się poduczyć. Tutaj też kawał schowka. Micro SIM. No i tutaj podsufitka jeszcze, czarna. Okno dachowe, bardzo ładna konfiguracja tego samochodu. Dach można sobie tutaj też otworzyć, ale również jest roletka, którą można wszystko zasłonić. Co ciekawe, roletą można sterować gestem. Tak teraz zadziałało. Proszę bardzo. Ale dobra, dziś ładna pogoda. Otworzymy, właściwie odsłonimy. Gasimy i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Klamki też specyficzne. Jaki teraz mamy
prześwit, jak auto jest podniesione, no jak kózka wygląda. Ale taka, wiecie, ekskluzywna kózka, otwieramy, a pod maską 2.0 turbo Ingenium, ale na szczęście benzynowe, które jest całkiem spoko. Wiecie, bo mamy też dieselki Ingenium i one, kurczę, takie... No zdania są podzielone, naprawdę, potrafią padać, ale mi się wydaje, że jest to też zależne od interwałów po prostu olejowych. Niestety w Jaguarze i Range Roverze, jak dobrze pamiętam, są one ustalone przez producenta na 35 000 kilometrów. 4,9 metra prawie długości, tak jak mówiłem, 2083 kg i 2-litrowa turbobenzynka. Jest to jeszcze z takim elektrycznym wspomagaczem, jakby taki elektryczny kompresorek, coś takiego. W każdym razie generuje ona 300 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Skonfigurowana jest ona oczywiście z napędem na wszystkie koła oraz 8-stopniowym automatem. Niby taki klocek z małym silnikiem, a przyspieszenie do pierwszej setki 7,3 sekundy. Przynajmniej jest taka deklaracja producenta. Myślę, że możemy zamknąć. Co ciekawe, tak jak wcześniej mówiłem, stajemy obok Jeepem Grand Cherokee, powiedzmy nawet z tego samego rocznika, z 5.7 chemii pod maską, ponad 350-konnym. I kurczę, taki Jeep z wolno ssącą potężną V8 pod maską oczywiście będzie brzmiał lepiej, ale też będzie miał wpisane 7,3 do setki. A jestem niemal pewny, że znajdą się tacy, iż napiszą w komentarzach, że taki Grand Cherokee pięknie idzie, ma wielką V8 pod maską, a taki Range Rover już nie, mimo że ten sam czas do setki ma, bo jest tu pod maską 2.0 turbo, ale to takie komentarzowe anomalia. Prędkość maksymalna wpisane 201 km na godzinę. Napiszecie, że mała pojemność, ale wspomniany wcześniej Grand Cherokee, prawie 6-litrowy, wyciąga 225 km na godzinę, mając 50 koni więcej. No, szczerze, no, od właściciela się dowiedziałem, że jak tutaj do mnie jechał, no to pojechał więcej. Bardzo jestem ciekaw. Powiem Wam, mega lubię właśnie takie konfiguracje. Chętnie bym F-Type'a z 2.0 turbo testował pod maską. No dobra, palimy bestię. Jak tam? Wujek Marek taki, kurczę, w Range Roverze. Nie no dobra, już bez jaj, próba autostradowa. Tutaj musiałem przyczepić sobie telefon, który będzie mierzył prędkość. Wiecie, mierzy on tak jak Racebox, ale zapamiętuje prędkość maksymalną. A dlaczego tutaj? Bo mamy oczywiście klejone szyby wszędzie, a panorama chyba nie jest klejona, tak mi się wydaje. No i dobra, D, a nawet DS. Na razie pojedziemy sobie na włączonej klimatyzacji, bo jest naprawdę ciepło. I dobra. Taki nawet pełen życia ten samochód. Nie no wiecie, V8 oczywiście, że 6-cylindrowy czy 8-cylindrowy benzynowy taki range byłby szybszy, by lepiej sobie radził. Ale takie 2.0 turbo jest absolutnie wystarczające w tym samochodzie. Wystarczające. Kto nie chce się ścigać, a po prostu się przemieszczać autem, no kurczę, pieczone. No i dobra. To myślę, że możemy deptać. Czekajcie. Nie. O, teraz możemy. A kto siedzi, nie będziemy przecież się z nim równać. I teraz jedziemy generalnie pod wiatr. No, 150, 160. No i teraz nawet pod górkę, a wciąż jeszcze po troszku przyspieszamy sobie. 190. Ja tutaj odpuszczę, ponieważ nie ma sensu deptać na tym fragmencie. Normalnie bym sobie tutaj zwolnił. Tak jest! Odpalił te 19 głośników w Meridianie. No, nawet tutaj tryb D sobie wrzucił. O, żeby najwyższy bieg mi tutaj skrzynia dała. I sobie leciał w trasę. Zużycie paliwa jak na razie było 40, ale już spada, mimo iż jedziemy dość szybko. Automatycznie się zeruje. Włączyłem taki tryb, że automatycznie mi się zeruje przy odpaleniu i ruszeniu. No widzisz, taki luźny Ryszard. No, tutaj sobie na pół gwizdka tak lecę. Paczka 9 jest. Ło, według licznika nawet ponad 2 paki już. No i hamuję, bo wyprzedzanie. Dobrze mi się tutaj siedzi, powiem Wam. Nawet, zobaczcie,
Mogę jeszcze tutaj się obniżyć troszkę, ale właśnie w range'u dobrze mi się tak siedzi troszkę nawet wyżej. Taki SUV, hashtag SUV, bez jakiegoś owijania w bawełnę i udawania, że wiesz, no taki tam, no może nazwa troszkę tak udaje, że Range Rover Sport, ale tutaj nie jest sportowo. Tutaj mamy rozkoszować się po prostu taką godną i przyjemną jazdą. O, G30 od razu przyspieszyła tutaj na odcinku specjalnym. No dobra, damy sobie sport. Też depniemy, ale tutaj będzie luźniuteńko, powyżej 200 km na godzinę, luźniuteńko. Ja nawet teraz do dechy nie trzeba, o teraz wcisnąłem do dechy. Jak mówię, jest pod wiatr. Może te 201 to kagańczyk? O nie, chyba to jednak będzie kagańczyk, wiecie? No ale zobaczymy. Proszę, odpuściłem, auto ciągle utrzymuje te 200. No, wrzuciło wyższy bieg. No nie wiem. Mega przyjemnie się jedzie, pewnie. No dobra, teraz będzie z górki. Nie. Te 201 km na godzinę i to jest, proszę Państwa, tutaj kagańczyk i nas odcina. No, cisnę na maksa, a zużycie paliwa nawet spada. Dobra. Myślę, że możemy zawrócić sobie na Szmyln. Średnie zużycie paliwa 28 litrów. Jeśli w ogóle mowa o zużyciu paliwa, no to tak, po mieście jesteśmy w stanie zejść poniżej dyszki nawet. Jak będziemy jechać 90 czy tam 100, tak 90-100 km na godzinę krajówkami, też zejdziemy poniżej dychy. Myślę, że nawet poniżej 9 litrów. Oj, teraz zrobimy sobie soundcheck. Wiecie, dwulitrowa, czterocylindrowa benzynka. Taki normalny, łagodny dźwięk. Zamykamy. Wracamy na autostradę. No, ale auto nam będzie troszeczkę paliło, jak takie będziemy, no nie wiem, utrzymywać 140 km na godzinę, 160, no to takie, myślę, 11-12 już litrów będzie wtedy spalanie. No i dobra, tutaj sobie pojedziemy nawet, o, wyłączę klimatyzację. Zaraz się jeszcze raz bujniemy, tak porządkowo, by tak na 100% sprawdzić, czy jest to kagańczyk. Do prowadzenia w ogóle nie mogę się tutaj doczepić, mimo iż auto jest wysokie. Wprawdzie dzisiaj nie ma wiatru bocznego. Jest przyjemnie. No zobaczcie, czy ja wyglądam tutaj jak w jakimś sportowym samochodzie. Jadę sobie po prostu gdzieś sobie jadę. No i dobra, kickdown. Ja pierniczę. Jakby mnie taki Range Rover dziabnął na autostradzie, w ogóle bym nie pomyślał, że to jakaś dwulitrówka jest przecież. Ogólnie te 200 km na godzinę to jest tutaj takie luźniuteńkie. Po prostu od 197 no to już tam kaganiec wtrynia się w paradę. No i zobaczcie, damy najwyższy bieg? Damy. 8 bieg, prędkość obrotowa. Sprawdzimy sobie przy 206 km na godzinę prędkość obrotową 2401 obrotów. Przepraszam, 3401 obrotów. Co ja? No i dobra. D. Klimatyzację włączam. I myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten samochód Wam się niesamowicie podobał, jak i ta próba autostradowa. Było to coś ciekawego. Szkoda, że jest tutaj kaganiec. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.